Jakby ktoś wiedział, żeby ustalić, co to była za manifestacja. Taką budkę bym kupił, tak. A, każdy by chciał taką budkę. I widzisz, składali tu kwiaty. Tutaj, tam jest taka apteka, nie jest ten i tu po zegarku zobaczyłem, że jest po 15. Aha, faktycznie, Po 15 wałki. Czyli 28.06.82. Plac Pereca. Tak, Plac się jeszcze Pereca. rozpozna tam z tych ludzi, nie? No właśnie, na pewno się rozpoznają. Tylko chodzi, żeby ustalić, co to była za manifestacja, jak zastrzelili Michalczyka, czyli to było wcześniej. Jakaś rocznica pod... Ciekawe? Jest ciekawe, znaczy nie tyle za mocne, to znaczy te... Dzień dobry, witam pana redaktora. Cześć. Kręcimy na live, chciałeś pan. Jest, bo chcieli live'a dzisiaj. Tak? Tak? No co ty mówisz? Czekaj, idę się tam przywitać, bo Krzysiu jest zagadany. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Targu na Torach. Dawno mnie nie było. Cześć. Kto tam chciał live'a, mówisz? Ale to się ludzie przyszli do Krzyśka i kiedy będzie live kręcony? Krzyś spokojnie, będzie, spokojnie, mamy wcześniej rano. No widzisz, trochę ludzi przyjeżdża tu z Polski, nie? Zobaczyć co. 2 tygodnie temu przyjechała jakaś para, która była w czasach w Sudetach. No i przyjechali specjalnie targ, wzięli, bo widzieli właśnie pana, chcieliśmy pana poznać, kupili Radio Diorot. Krzyśka, to Krzyśka się wszystko opowie. Aha. No i wiesz, mówię, że oni to oglądają. Ja mówię, państwo filmują się. No i przy okazji podjechali, bo jest. No widzisz, no. Chłopak przyszedł, chciał tę radę, bo interesuje się takimi rzeczami. Wyjechali z pana. Świetna sprawa, nie? Ekstra. I wiesz, ale to co chwilę ktoś przyszedł z polskiego, że my to oglądamy was. Wy oglądacie nas? No oglądamy, jest skręcony na YouTube. No super, mówię. Więc wiesz, to robi robotę, nie? No, nie, no fajnie, no. Rewelacja. Niech tu idzie w eter, że jest taki Tak, fajny targ, nie? Póki jest jeszcze, bo to też Póki nie wiadomo, jest, no. ile to jeszcze. Nie, bo to jeszcze dyskoteka tam. Giełda elektroniczna tu się przeniosła. Zresztą Ukraina chyba, wiesz. Tak? Przywożą. Ale to oni raz są, raz nie ma, tak ciężko powiedzieć. Ale fakt, że no jest trochę sprzętu. No, ale czekaj, bo tu jeszcze Krzysiu tu jakiś ten? Gaśnica proszkowa. Mogę ci coś pokazać ciekawego. Czekaj, aż tylko zobaczę. Palenie surowo wzbronione. O. Z pieczątkami Brockhaus. Brockhaus, czyli Brochów. To było za Niemca wioska, tak jak leci na Klettendorf. To tu mamy Brochów. Dzisiaj to jest w granicach miasta oczywiście. Aha, Tak faktycznie, więc no. sama książka jako sama sobie to jest romans. Natomiast pieczątki są ważne, że to jest Brockhaus. Czyli Brochów. Miejscowość pod Biblioteka, Wrocławiem. no. No to są 3 pieczątki. 1876. To jest bardzo ciekawe. I ile to cenisz? Bo bardzo ciężko jest zdobyć z tej miejscowości. No, nie no fajne, jak ktoś jeszcze, wiesz, lubi z Brochowa te, no, płyty dobrze, że przykryłeś, Tak, więc są cały żeby czas. się zaraz nie, wiesz, nie powyginały, nie? Krzysiu, po ile masz po ile masz tablicę? Po ile masz tablicę? Po 5 dyszek. Butla z gazem, nie kładź, a stawiaj, o. Już pewnie gorąco. Palenie surowo wzbronione. Karbidu, potasu, czekaj. Gaśnica śniegowa. Fajnie dla kogoś, kto ten. No, te tablice Dla strażaka. z 17 roku odnalazłem w garażu. Tak? W garażu masz tyle rzeczy, że... Nie ma dużo już rzeczy. Nic nie ma. Nie ma. I co tutaj się dzieje? Dawno mnie nie No było i tak przyjechali mówię... właśnie i mówili takich dwóch do mnie, że oni przyjechali, czy ja będę kręcił. Ja mówię, ja nic nie kręcę. Mam 2 ręce, nimi kręcę. Nie, że ja mam sprzęt wyciągnąć kamerę i tu kręcić. Chcieli być na filmie? Nie. No, pozdrawiamy serdecznie. Kiedy zapadnie ten klaps i będzie filmować. Aha, no właśnie. A mnie tu już dawno nie było. No, to co, czyli oni też przyjechali, się zabłądzili i do mnie, że mówi, to ty nie kręcisz? Ja mówię, zaraz wyciągnę coś, będę kręcił. Jak kręcę z tomatem, no to tłumacz, kurde. A i byli z Poznania tacy
Ci ze Dziewczyna Świnoujścia, z, mówię, Marcin, tak, co pod radio z przyjechali. rodami taki były i przyjechali, że chcieli cię spotkać, bo że tam jest giełda dzisiaj. Oni tu Aha. chodzą pewnie. A, to chyba wiem, Baranek No. kolega z Poznania. Ula dostała ze Szwecji 50 zł. Tak? O, Rozmuchałeś i teraz pieniądze włożę. tak? Ja widzę, bo ty jesteś tu skrzynka kontaktowa, Krzysztof. Krzysiek jest skrzynka kontaktowa, to Tarn jest ten. Tylko bardzo się źle Pan czuję. obserwujemy na YouTubie. Mówiłem Krzysiek, Ja się halo, chowam już. tutaj Tak? Krzysiek. Nie, no bo co już mówią, że mnie obserwują. Urzędem skarbowym straszą. No co ty gadasz? Nie no, gdzie tam? Urząd Skarbowy Mówić za jest bardzo, bo nasz. to się nagrywa. Tak, tak? Tacy są ludzie? Nie, nie mogę mówić. Nie może mówić. Dobra, później ty. Nie mogę mówić. Będę, że wszystko Człowiek co... się, zamiast się Ale rozwijać, to słuchaj, musi ale to jest film. wody nabierać w gębę i się Ale ograniczać. słuchaj, jak gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę do świadka, Mam to dla jest ciebie film. My temat. tu wszystko Jest temat, to sfilmowaliśmy, jak nie? wrócisz, to ci pokażę. Mam A co? fajne zdjęcia mam. Tak? I z O, akcji i właśnie ludzie, kto zobaczą te zdjęcia, to żebyś ty nagłośnił, żeby opowiedzieli dokładnie, co się tam działo w 82 roku. Na Pereca. o, to Zamówcy ja się są. urodziłem wtedy, luty No, to ci 82. pokażę. Czerwiec jest. I nawet przyfilowałem, że facet jak trzymał rękę tak, to na zegarku pod lupą kuknąłem, że było po 15, 15:15. Czyli będzie można, wiesz, po zdjęciach wyczytać Ale jeszcze. ekstra, no. I co to za demonstracja była, wiesz, bo to nie była rocznica Solidarności, tylko czerwcowa jakaś. Na Pereca mówisz, tak? No ja te zdjęcia ci A pokażę. to tam czołgi chyba wtedy też to było coś kojarzę, nie? Pełno zamówców i wiesz, chodzili i kurczę, i taki krzyż ludzie ułożyli z kwiatów, świeczki, przestraszeni, wiesz, jak krzyżują ludzi wtedy. Dziewczyna, ja czytałem, że dziewczyna składała kwiaty pod Solidarności na Grabieścińskiej, to 3 miesiące zamknęli do tkicia. Za to, że z kwiatami ją trafili. No to sobie wyobraź, co się Masakra. wtedy działo. Masakra. To takie jakby go trafili z tym aparatem, to ja nie wiem, co by z nim zrobili. No, to wtedy trzeba była odwaga. To trafiłem w tej kolekcji właśnie, co te takie zdjęcia tej natury, takie ci pokazywałem, te zdjęcia takie czarno-białe. I tam trafiłem właśnie takie 13 sztuk jest z tego, z 82 roku z Solidarności. Pokażę ci. I się wygadają dziewczyny. No. A ja mnie dawno nie było, bo To dzisiaj jest ta ze chyba Szwecji właśnie. Co ona ci to przerzuciła? tak? Ona ci, To z kwiatkami, tak? tak, co ona ci przerzuciła A, to ten czekaj, ja muszę z nią prospekt- porozmawiać, no. Tak. Jaka ma na imię? Pani Danusia. Pani Danusia, o. Ona ci przerzuciła te prospekty tam wtedy. Aha. Spektakularną akcję zrobiła. A ja się zastanawiałem, Mi się co takie to coś są za podoba- prospekty, no. Że to po to przyjechała ze Szwecji, No. żeby ci to wrzucić przez ten. O. I dla Uli przydasła dzisiaj fajkę. Patrz jacy ludzie, nie? Tak, chodzi, że Patrz jacy ludzie tacy są. dobrych się wyłuskało i ona przyjeżdża i się cieszy. Kwiaty dlatego jej przywiozłem tutaj te, bo chciała, bo mówił, że tam w Szwecji Ale patrz chce. jak się tutaj się, wiesz, tak tworzy, oprócz tego, że Ale tu parę zawsze osób fajni ludzie fajnych przychodzili, takich, wiesz, bo no. tak to, takich dwóch było. Mówił, żeby były mocne kolory. Cześć Boże, Pani Danusiu, witam serdecznie. A ja nie wiedziałem, Ja witam. powiedziałem, że przerzuciła te wasze prospekty. Cześć, Dziękuję ślicznie za ten. No nareszcie się poznaliśmy, nie? No. To zakopałam taki kałamarz, kiedyś były kałamarze na tramę. Zakopała jak Cicho, przecież to tajemnica. Bo jeszcze zaraz go wykopiemy. I ja musiałabym poszukać dokładnie na tym wale gdzieś, bliżej wiaduktu. Tam jest skarb i tam jest mój list. Taka kapsuła czasu. Jest tu gdzieś? No, tylko Muszę kwestia, poszukać. to trzeba rozkopać cały wał. Tutaj tak tym Bliżej kolejowym? wału, no. To znaczy jak Ale jaja, widzisz? No. kapsuła czasu. Ja też mam tam takie jest. pozakopywane w Barckich Górach. Winiawkę wsadziłem tam i napisaliśmy monety, pierdoły takie różne. Też? No, fajnie. No ja nie Bawiliśmy będę się w A kopać. ja Same rzeczy. widziałem dzisiaj, teraz mi jeden z widzów też wysłał zdjęcia z Sobótki, że tam też fajny targ, też starocie tam są. No tam stoi. Ja muszę tam przyjechać kiedyś, Dużo nie ma, no. ale coś tam zawsze przywożę. No. W Sobótce? Ja bym musiała się tam przyjechać. Czekaj, co tutaj jest? No bez Krzysiu. katalog stary, patrz, taki z tymi. O. Muszę zobaczyć, tak. Jakie buty. Płaszczyźnie? No właśnie, to nie jest płaskie, jak to nazywa? Stroje, czepki. Wlazłam po prostu. Ale oni to pozmieniali trochę. W jakiej, Ale Krzysiu, w jakiej cenie to masz?
Nie, to chyba za stówkę. No, stopy, ty. Krawaty. O, jak tu Heinrich wyglądał i Helga. Ciekawe jakie to lata, ale to chyba 30. Tam koleżanka nie chce, żeby było widać ją na tym, więc zobaczymy, jakoś to będę musiał poukrywać. A, to jest 24 rok, Breslau. Co to za książka? Cześć, witam cię. Witamy, no, Trzymajcie się. ja będę u kobiety w domu, ten nie dobrze. Zadzwonię do ciebie. Dobra. A, tutaj jeszcze w ogóle coś są. Cowboy. Tam jest taki moment, jak taka A, kurde. kostka od takiej... No, a tutaj pani, która ogląda, mieszkała gdzieś tutaj w okolicy. był właśnie po tej stronie. Wszystko się zgadza. I on mówi, ja muszę się z tobą skontaktować, a ja mówię, ja nie przestałam pisać, bo jak wiesz, jak książkę napisz. Ale super tematy tutaj są u Krzysia. Na jagody. O, jaki talerz fajny. Takie po niemieckie tryjny, jak to mówić? Stare rowery, tak. Dziecięce kołach? kółka Trajki? na 3 kołach, tak? Ale to nie były takie, wiesz, tylko było tak rama, to on nagrywa. Ja się boję! No tak, żeby cię nie było widać od te kwiaty. Krzysztofa będzie widać i twój głos wtedy. Dobra, to ja będę Aksel. opowiadać może tą historię. No. A kwiaty No. to są jeszcze nowe. A tutaj mieszkałeś gdzieś na Góralskiej, tak? Tutaj? To jest Całe dzieciństwo, mamy to. na Góralskiej jeździliśmy na łyżwach, przecież jak zamarzło kiedyś, to była świetna, no jak to się Aha. i nie było ruchu wtedy. Zakupy Nie, mamy. to teraz jest wtedy. Tak, można zapomnieć, ale ja miałam takiego Wojtka, ale umarł mi, no. I żeśmy się, że tak powiem, on mnie to przypominał mi ten polski. I ja w ogóle lubię słuchać po polsku, lubię czytać po polsku, ale już mnie ta Szwecja tak odrzuciła, że ja chyba wrócę, tylko się boję jeszcze, co będzie. Bo... No boję się, więc zobacz co się dzieje. To będziemy zobaczyć. Będziemy walczyć. Jak nie, to będziemy, no to to się będzie wycofywać. A my będziemy Motory tutaj na różne. tyłach wroga zmieniali losy wojny. Dobra, idziemy się przejść chyba. To i No. Na tyłach, co? Na Na tyłach. tyłach wroga będziemy zmieniać losy wojny. No, śpiewał J23. Pokazać ci od razu te zdjęcia? Dobra, pokaż mi teraz, no jak masz to tak. Na razie. Pokaż, że później oczaj. Tu jeszcze jakieś zdjęcia są. Wydarzenia z 82 roku, wiesz? Jak Solidarność walczyła właśnie z samowcami. Zdjęcia, cały fotoreportaż tu jest takie, widzisz, patrz. I tu jest napisane Pereca 28.06.82 rok. A, widzisz. Gdzie powykładacie? Tutaj może tu, nie? No, przełożę, tak, wiesz? Będą fruwać, widzisz? Patrz. Nagraj sobie, żebyś miał... Ale numer, tu jeszcze te suki. Milicja. Baterię trzeba wymienić. Masz, tu jest, widzisz, Pereca, róg Pereca Lwowskiej. Aha. Jaki samochód w ogóle. Oni tu gdzieś idą, wiesz, on to z przyczajki To robią. jest ten gość, który tam tych zdjęć Tak, dużo tak, robił. tak. No, chodź Danusia, zobacz, tu jest jakiś mięsny, widzisz na rogu? Drób i oni stoją, wiesz, zobacz jakie to basiory są. Tu jest, Aha. to jest taki, widzisz, ten Jakieś targowisko czy co? przystanek, tak przystanki wyglądały. Aha. Patrz jak przystanki wyglądały. A tu jest monopolowy, do teraz tylko kwiaty chyba sprzedają. To jest Pereca, ten dom tu widać nawet. Tu prosto. Mhm. Także tu jest, jak oni by... Twoje rejony wszystko. Tak, jak oni by stare budki, widzisz? Jakby ktoś wiedział, żeby ustalić, co to była za Telefon. manifestacja. No, taką budkę bym kupił starą. A, każdy by chciał taką budkę. I widzisz, składali tu kwiaty. Tutaj, tam jest taka apteka, niezapominajka. Tu są te kwiaty. O, widzisz? I od tej strony jest takie wejście do góry. Kobieta jakaś jest tego. I tu ułożyli taki krzyż.
i tego gościa. Widzisz, oni tu stoją Mhm. na Pereca, jest ten i tu, Flaga. i tu po zegarku zobaczyłem, że jest po 15. Aha, faktycznie, Po no. 15 fałki. Czyli 28.06.82. Plac Pereca. Pierwszy- Może tak, ktoś plac się jeszcze Pereca. rozpozna tam z tych ludzi, No nie? właśnie, na pewno się rozpoznają. Tylko chodzi, żeby ustalić, co to była za manifestacja. Z tymi krzyż z kwiatami, była flaga, widzisz. Może kogoś tam zabili. że 13 zdjęć jest. Władza Jakaś ludowa. rocznica, nie. To jeszcze nie było, bo największa Nie? zadyma była dopiero w sierpniu, jak zastrzelili Michalczyka, czyli to było wcześniej. Jakaś rocznica podpisania może czegoś, wiesz. Ludzie będą wiedzieli, może gdzieś się tam Niska. zgłoszą. Ile ty cenisz je? Sprzedajesz je, No, czy no nie? do Czy- pokazania Do chciałem. pokazania. Tak. Jak ja film trafię, to ci podbijam te zdjęcia. Bo ja mam wszystkie klisze, wiesz? Co on tutaj wjeżdża? A, Rafał. Piękne te Tatry. Aha, to było w tym. Za takie zdjęcia to człowieku, to Kupę przesrane. pieniędzy. No, to Nie przesrane. są tanie rzeczy, przyszłe. Chodzi, że facet by miał, wiesz, ciepło, nie? Tu jest ciepło. I to są te zdjęcia razem właśnie. O, masz Irę znowu. Nie mam. Słuchaj, a ja rozmawiałem z Arturem Gadowskim z Iry, No. bo ogląda też filmy, wyobraź sobie. I mówi, że on nie ma kasety. Nie ma swoich kaset. Swoich kaset Ja nie raz ma w ogóle. kupiłem dla widza Polish Bobber na Cypr. Wysłałem ostatnio na Cypr kasetę. A, On nie jest ma w tylko ogóle tutaj. kasety. No, Nie ma kaset, wiesz, przecież to... wiesz dlaczego nie wymieniam? Bo No. jest oryginalna taśma z tamtych czasów i czasami jest coś jeszcze wypalone, kompres Aha, czy coś i, no, i nie no, rusza. no, 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 Sprzedaje no, tak, no, a jak no, ktoś no. jak kupi, to sobie niech tam wymienia. Wiesz o mój co chodzi? dom. I ile cenisz? Ja może mu Nie, kupię to i mu daj mu. wyślę. Daj mu. Powiedz, że No. Od Krzysia z Torów. no, To Artur, taki tu ja jest go dała, i w prezencie. Pozdrawiamy cały zespół Ira i Artura Gadowskiego. I w prezencie ze placu Jego Świebodzkiego. na torach wyślę mu Irę. O. Tak, I to jeszcze O, jest ty fajna, zbieraj mój teraz. dom. tak jest, teraz Mój ją dom, znalazłem. Kalifornia. Jak O. nie ma kaset, no to będzie miał pierwszą kasetę. No i super, Bo to to wszystko dziękuję tak ci. poszło galopem CD, DVD, Blu-ray, wiesz, to wszystko No, że no, już no. Ja to zniknęło. chowam do tylnej. A teraz kasety powracają do łazy, są droższe nawet od CD. Tam jest Bob Dylan koncert. No, A tu jakiś marines. fajne u Ciebie Jakiś rzeczy. to nie, to jest ukraiński marines. Kobieta, Tak, kobieta miała, ktoś znalazł. Marines, no. Aha. Bo Rafał sprawdził. Marines, czyli to komandosi chyba, tak? No nie wiem, Marynarka wojenna. marynarka, no. Oj, czekaj, tu jeszcze jakaś stara... No jest dużo. Tu kumpel taki mój przyjechał, dużo fajnych książek miał, wiesz? A coś miałeś do tego, do Volkswagena, do Garbusa? Coś ktoś mówił, że tam... Nie wiem. Nie? Nie, a tak to jest fajna rzecz. Patrzcie, moja teściowa jakie robi przepiękne torty. Dzień dobry, witam w Stotole. Zobacz, Grzesiu. Helenka, teściowa zrobiła tort i zostało jeszcze dla Ciebie tutaj. Małe co nieco. Kurde. Bardzo Widziałeś? dziękuję. No, ja dzisiaj nie, bo byłem na basenie i zrobiłem sobie wyzwanie, że A, muszę to dlatego ogarnąć. mi dałeś. Dlatego Ci dałem. Nie, no nie. Dwa Ci da, bo są. Dostaniesz jeszcze mój kawałek. Ty, ale to ja nie wiem, czy to jeść. Czemu? Twoja teściowa zawsze robi takie torty, że nie wiadomo, czy to jeść, czy tylko patrzeć. To ty, no... Proszę Cię, Grzegorz. Grzegorz, opowiedz, dlaczego Cię nie było na targu na torach. Zobacz, jakie ja zrobiłem sobie zakupy. Targach staroci. Z Dafim. Za 25 zł nowa czapeczka. Będzie w drugim odcinku. Był kolega Baranek. Byłem, bo zbierałem te... Chrust. Zbierałem myśli. Ja dzwoniłem wczoraj, słuchajcie, do Grzegorza o 13. I co? To się nazywa mieć dobry sen. Dobry sen, jak ci na górze walą do 1:00 w nocy młotkiem. Tak? Może to Znaczy nie, no w sobotę do 21:20, ale nie zdążyłem pójść, bo sąsiad poleciał na górę, nie? Bo już Monika poszła, otworzyła drzwi i sąsiad z góry schodził. Mówi, no jakaś porażka, to jest... Skąd oni przyjechali? I wiesz, no to już I co, uspokoiło się. A nie wiadomo, ale Gdzie wczoraj, są zwyczaje walenia? wczoraj już przegięli, nie? Do dzisiaj wracam, wydrukuję im, bo może nie wiedzą, jakie są zasady w normalnym bloku. Grzegorz, ty powinieneś być, jak to było w tych, nie alternatywy, tylko tak? Alternatywy 4? Tam był ten... Jedź.
sieć, tylko gospodarz. Gospodarz! I słuchajcie, Grzegorz zostanie gospodarzem bloku numer 4 i tam powinieneś Raczej pilnować wszystkich. I to jeszcze, on miał wtedy taki, nie? To był taki strój, nie? strój fajny. W związku z wykonaniem zaplanowanych zadań w terminie i z uwagi na wolną niedzielę ogłaszam czas wolny! Bo ja mam sympatię do krajów rozwijających się i popieram rasową tolerancję. Fajnie. Ale jak pan nie chce dostosować się do naszych obyczajów? Już dobrze, well. No, to spotkamy się przy następnym sprzątaniu. Aha, wie pan co? Ja mam do pana jeszcze taką jedną prośbę. Gdyby pan zobaczył, wie pan, że lokator któryś mówi jakieś dziwne rzeczy, wie pan, albo tak się dziwnie zachowuje, to proszę mi dać znać. Nie no, dzisiaj wydrukuję i mu pójdę, zaniosę, żeby wiesz, uniknąć scysji Niech podpisze, wieczorem. niech podpisze intercyzę od razu. Bo wieczorem może być nie tęgo. No. No dobra, no i takie to przygody mieliśmy. W sobotę ja też właśnie odwiedziłem, był w dziale short kawałek. A ktoś cię odwiedził w ogóle z widzów na tych? A nie wiem. Na złotnikach, czy nie? Może i ktoś tam się kręcił, ale... Nikt się nie przedstawił, tak? Zapracowany. Nikt się nie przedstawił, bo tutaj na Świebockim fajne tematy, bo tak, Krzysiu znalazł zdjęcia z czerwca 1980 roku, więc jak ktoś może tam jest z Wrocławia, pamięta te czasy, to zapraszam do jakiegoś kontaktu. Mail jest w opisie. Można też napisać na Facebookach do mnie, można też oczywiście w komentarzach pisać, jak macie w ogóle jakieś wspomnienia z tymi czasami z lat 80., bo wiesz, jak jest lata 80., gdzieś Pereca, auta ZOMO, pełno zomowców i jakiś krzyż z kwiatów. Ja jestem z czasów, gdzie pamiętam na dworcu głównym stację benzynową i w ręku stacja benzynowa. No wiesz, ale ZOMO tam też tankowało? No. A ja pamiętam jeszcze czasy... Czy to było przed ZOMO jeszcze? Które to były lata? 40? Panu już podziękujemy. Była też pani Danusia, tak? Jak dobrze pamiętam, ze Szwecji taka przyjechała, która też ogląda. Pozdrawiam serdecznie. Tam trochę zrobiłem taki kolaż. Mam nadzieję, że to wszystko jest ok. Jak ktoś w ogóle się komuś tam gdzieś zobaczył siebie, a się ukrywa, albo nie chce, albo się wstydzi, albo jakieś inne powody, to pisać. Ja zawsze gdzieś tam mogę jakiegoś blura zrobić, albo... Z tego działu, no cóż, że ze Szwecji? No cóż, tak. Ale fajnie, bo ten targ leci i teraz tam Krzysiu mówił i kolega, który obok jest, że dużo ludzi, wiesz, przyjeżdża i chce zobaczyć ten targ, nie? To w niedzielę będę. O, Grzegorz będzie w tą niedzielę, będzie można okazję spotkać się, autograf od Grzegorza. Tak? Czy co? Nie, ja nie rozdaję na lewo i prawo. Ale za wymianę. Za wymianę. No i fajnie, dużo fajnych rzeczy było. Ja się obkupiłem, bo statyw jeszcze kupiłem, bo był kolega Baranek. Spotkałem się też z Barankiem. Nie trafiłem na Oldtimer Bazar, bo no niestety musiałem coś wybrać. Statyw ostatnio kupiłem, jak byłem ostatni raz statyw. W sumie to 2 tam kupiłem. Tak, też? No mam jeden taki na LEDa. 3,5 metra. Aha, a nie, no ja kupiłem taki właśnie jak do tego, do telefonu, do aparatu, nie? A to nie, ja na LEDa. Aha, to mieliśmy tych statywów pełno. No ale to... A kabli? Też mieliśmy i co? Zginęły? Nie, A! no sprzedawane, nie? Panie, sprzedajesz na czarnym rynku kable i nic mi nie mówisz? Materiał? No właśnie. Gdzie to jest? No sprzedane. Nie wiadomo, kto sprzedał. Ale jest apel... Nie wiem, chyba, że do Kazika zadzwonimy. No bo trzeba... Jak chce te kontenery,
Dzisiaj gadałem z gościem, że mówi, że z tymi młynkami może być problem, bo ktoś wrzuci do kanalizy właśnie puszkę jakiś, wiesz, po pijaku albo coś, młynek się zatka, a jak szybko na przykład nie zareagujemy, to się młynek spali i będziemy mieli szambo na polu namiotowym. No to będziemy mieli Więc problem. przydałoby się, żeby te kontenery z kibelkami jak najbliżej jak to się nazywa? Kanalizy. Ale jeszcze jest bo ten kolega Maciek chyba, on miał koparkę. I jakby wykopał dziurę i położyć po prostu rury tam 110. No można by Bo wiesz, bo teraz tak, problem jest taki, bo już wiemy, w którym miejscu, gdzie jest studnia z kanalizą. Widać, że rura wchodzi na działkę, ale jest w ogóle niezgodne z mapami, bo oczywiście plany planami, a fachowiec podłączy po fachowemu. Problem nasz, I teraz my musimy, wiesz, popatrzeć, w której stronie idzie rura i gdzieś na naszej działce odkopać, czy ta rura jest. tylko problem nasz nie jest w położeniu tej rury, bo sam No. wiesz, że już nie z takich opresji żeśmy wychodzili. No. Tylko problem jest w tym, że znajdzie się ktoś, kto się napije, a jak się napije, to mózg zostawia w Ale domu. nie, bo jak będzie kanaliza, to cię podłączymy od razu do kanalizy, to po prostu kawałek dalej je postawimy. Ale wrzuci do muszli, do młynka. Bo No ale chce to nie będzie młynka, rozumiesz? bezpośrednio. No jeżeli podciągniemy kanalizę, albo postawimy kible dalej, to już będzie bezpośrednio szło. Tylko tak, odkopać trzeba na działce i namierzyć, już ona jest gdzieś na metrze ta rura. I teraz zobaczyć, jak ta rura głęboko wchodzi na działkę i tam, gdzie jest koniec jej, zrobić studzienkę, żeby się wpiąć, ewentualnie przedłużyć ją właśnie w stronę tutaj kibelków. Tam jest 40 metrów. To teraz pytanie. Oj, przepraszam, 40 metrów ile rury? Bo my tak kiedyś żeśmy wodę podłączali wężami strażackimi, później te węże nam albo kto ty. Może nikt ich nie przycinał, tylko one też może po prostu strzelały, bo było wysokie ciśnienie. A Stachu, znowu ktoś przeciął ktoś. No, znaczy ja wiem teraz, bo ja dalej jadę na tych wężach, znaczy nie tych samych, tylko na tej jakości. I one I jak mogły jest po duże prostu, ciśnienie, to one nie wytrzymują, nie? No. I w każdym razie po kilku latach kupiliśmy Peksa, taką, nie? Tam nie wiem, 800 chyba wydaliśmy za taki kołowrót. No ale już 4. rok, czy... I sobie to podłączamy jak nie lepiej i teraz z wodą nie ma problemu. I teraz może tak samo z kanalizą, a później najwyżej wykopiemy to. Przepłuczemy naszą hydronetką. Nie ma co, trzeba zadzwonić. No do i trzeba Kazika. będzie, tylko właśnie teraz pytanie też właśnie, jak ludzie się zachowają do porcelanowych kibelków, no bo będzie spłuczka, można spłukać, no ale żeby ktoś tam to przemył, nie? Później. Albo jakiś, nie, trzeba będzie mieć kogoś, kto będzie pilnował po prostu tych kibli i tam, nie wiem, co pół godziny serwis robił, czy co godzinę. No ktoś musi pilnować. Jakiegoś kierownika szukamy. Żeby nie było, że po zakończeniu zlotu będzie 4 brakować. I nie będzie, wiesz, muszli. Ale to się nie ma co śmiać, no na naszych oczach przecież w Bielawie namiot nam zajumali. No tak. Mieliśmy 3x3 namiot postawiony i ktoś sobie go zabrał, no. No. I nie wiadomo kiedy, gdzie. To dobrze, że to, ale przez tyle lat jeszcze to i ten żaden nie zginął. Drzwi chyba tylko wynosili, wyrwali. Drzwi wyrwali, ale nie ten. Ale ławki ginęły i stały. Ławki ginęły, no. No dobra, no nieważne. No my tu mamy w każdym razie takie rozkminy. Nie wiem, trzeba będzie zadzwonić do kogoś, a jak nie, to sami może pojedziemy i zrobimy akcję zakop rurę od kibla. No bo jak znowu przyjedziemy, teraz pytanie, bo jak będziemy powiedzmy w sobotę, ja będę chyba już w czwartek, no to ja sam nic nie zrobię bez ciebie. No dobra, to jak ty będziesz też w piątek, nawet jak namierzymy, odkopiemy, to nie wiem, czy co my Ale to nie ma ogarniemy. co gdybać, tylko trzeba zaraz zadzwonić do Kazika. Się No to zapytać, dobra. czy poszukał. Może ma kogoś takiego specjalistę. Bo ma jakiegoś specjalistę. I do Maćka jeszcze, Zaraz no. zadzwonimy, Dobra. nie? No dobra, także nie przeciągamy, my tu pracujemy, największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem sam się nie zrobi, my musimy to zrobić w czynie społecznym, No czemu ty się no jeździsz może nie w chłopakami? czynie społecznym. Co? Największy nad Bałtykiem. Największy w Polsce. Największy w Europie, nie. Nie, no w Europie nie to lećmy nie. tak daleko, ale W kosmosie na w pewno, Polsce? bo nie ma w kosmosie. W kosmosie. Panie, to największy i najlepszy. O, najlepszy, najfajniejszy, najweselszy. Tak, do nas wszyscy mogą przyjechać bez obawy, że dostaną w ryj, nie? No. A, jeszcze news właśnie, jak o dostawaniu w ryj.
lecę w piątek do Stanów, a w sobota i niedziela jest niedaleko impreza motocyklowa, bazar, koncert, zlot. I tam jest, że nie wpuszczają w ogóle, że są zasady, nie? Nie wpuszczają w żadnych kamizelkach, żadnych kolorów nikogo. Nie ma wjazdu. Chcesz przyjechać, to bez kamizelki. Taki zlot jest? Żeby nie, wiesz, żeby się ktoś nie czuł właśnie, że... Co ty opowiadasz? No, znaczy takich dużo tam jest, bo tam są nawet knajpy dla motocyklistów, wiesz, no color jest i tyle, nie? Żeby nie było jakichś tam szerzenia różnych kolorów. Kolega nasz opowiadał, że oczopląsów dostał jak siedział w knajpie, bo grali tam kiedyś. No ale to właśnie są, no dobra, nie rozwijamy tematu. Trzymajcie się, miłego poniedziałku, miłego tygodnia. Weekendu. Jak ktoś będzie oglądał w weekend, to miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć. Cześć, z tej strony Marcin. Słuchaj, od 15 lat organizuję największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, czyli Bike Week Łeba. W tym roku spotykamy się 14-17 sierpnia przy ulicy Turystycznej. Na 5 hektarach będzie pole namiotowe, będzie scena, gdzie będą koncerty, będą różne konkursy, będą prelekcje z youtuberami, z podróżnikami, także będzie ciekawie. Będą prezentacje też starych, zabytkowych motocykli, 3 parady, w tym jedna nocna. No, będzie się działo w tym roku, słońce ma być jak zwykle rewelacyjne. Bilety są już do kupienia na mojej stronie www.motozloty.com. No i serdecznie Cię zapraszam, mam nadzieję, że tam się spotkamy. Trzymajcie się. Motocykliści wolni jak ptak, czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Konkursy, koncerty, radość bez końca, przyjaciele wokół, blastorana słońca. Muzyka nas jednoczy, każdy śpiewa razem, w Łebie jesteśmy jednym pod jednym gwiazd bazem. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Jeszcze raz ogłoszenie drobne. Potrzebujemy kilka osób do sprzątania też terenu, takiego nadzorowania, do pilnowania porządku w kontenerach prysznicowych i w tych toaletowych też. Myślę, że... Łysy, weźmiemy tą chyba hydronetkę, nie? Hydronetką, żeby tam co jakiś czas, wiesz, popsikać. Jak... No, niezłe ciśnienie, także jakby ktoś chciał zarobić kasę, być w naszej też ekipie, także zapraszam. Może akurat nie. Kilka osób, myślę, że spokojnie byśmy potrzebowali. I informacje na e-mail marcin@motozloty.com. No i znowu pan nie przyszedł na czyn społeczny. Pan demoralizuje innych i daje zły przykład. A ja pana kryję przed milicją. W sprawie tych strzałów to nie tylko dzielnicowy pytał, ale nawet 2 tajniaków.